Za chwilę pokażę Wam miejsce, które nie spodziewałam się znaleźć w małej polskiej wsi. Kiedy rano tutaj jechałam, myślałam, że zobaczę zwykłą polską wieś. Ale kilka minut po przyjeździe zobaczyłam ogromne ruiny pałacu. Szczerze mówiąc, byłam w szoku. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego tak mało osób mówi o tym miejscu. Dzisiaj razem zobaczymy wieś Goszcz. Poznamy trochę jej historię. Zobaczymy, jak wygląda życie w takiej miejscowości. A później pojedziemy do ruin jednego z najbardziej niezwykłych pałaców na Dolnym Śląsku. Zostańcie ze mną do końca, bo najciekawsze rzeczy są jeszcze przed nami. Cześć wszystkim! Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, mam na imię Jane, jestem Ukrainką. Na moim kanale pokazuję nasze życie w Polsce mojej rodziny jako emigrantów, ciekawe miejsca, podróże i codzienność. Bardzo mi przyjemne, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie łapkę w górę. Dzisiaj przyjechałam do niewielkiej miejscowości Goszcz. Szczerze mówiąc, jeszcze kilka dni temu nawet nie wiedziała, że takie miejsce istnieje. Ale kiedy zaczęłam szukać ciekawych miejsc niedaleko Twardogóry, zobaczyłam zdjęcia tego pałacu. I od razu pomyślałam, muszę tam pojechać. Bardzo często takie mało znane miejsca okazują się ciekawsze niż popularne atrakcje turystyczne. Dlatego dzisiaj będziemy odkrywać Goszcz razem. Zapraszam! Jestem już w Goszczu. Goszcz to niewielka miejscowość niedaleko Twardogóry. Bardzo lubię takie spontaniczne wyjazdy. Nigdy nie wiadomo, co można odkryć. Moje pierwsze wrażenie. Jest tutaj bardzo spokojnie. Jest cicho, nie ma tłumów ludzi, nie ma korków, nie ma pośpiechu. W takich miejscach czas płynie trochę wolniej. Szczerze mówiąc, czasami bardzo lubię taką atmosferę. Można odpocząć od chaosu dużego miasta. W Goszczu mieszka około 1000 osób. To naprawdę mała miejscowość. Dla porównania, w niektórych nowych osiedlach we Wrocławiu mieszka więcej ludzi niż w całej tej wsi. I właśnie dlatego lubię odwiedzać takie miejsca. Życie tutaj wygląda zupełnie inaczej niż w dużym mieście. Atmosfera jest inna, tempo życia jest spokojniejsze. Patrzę teraz na te uliczki i zastanawiam się, jak wygląda codzienne życie mieszkańców. Czy mieszkają tutaj całe rodziny od wielu pokoleń, czy młodzi ludzie zostają tutaj na stałe, a może wyjeżdżają do większych miast? Napiszcie koniecznie w komentarzach, gdzie wy mieszkacie, w mieście czy na wsi. I czy moglibyście mieszkać w takim miejscu jak Goszcz? Goszcz znajduje się niedaleko Twardogóry. Do Wrocławia można dojechać samochodem, mniej więcej w godzinie. Z jednej strony jest tutaj cisza, natura i spokój, z drugiej strony duże miasto nie jest tak daleko. Teraz trochę pospacerujemy po Goszczu i zobaczymy, jak wygląda ta miejscowość. Zobaczcie na te domy, na te uliczki. Bardzo lubię oglądać takie miejsca bez pośpiechu. Wtedy można zauważyć wiele ciekawych rzeczy. Trawę, stare drzewa, starsze budynki, małe drogi. Różne detale, na które normalnie nie zwracamy uwagi. Każda wieś ma swoją historię. Bardzo często ta historia jest ciekawsza niż może się wydawać na początku. Na pierwszy rzut oka Goszcz wygląda jak zwykła wieś, ale za chwilę zobaczycie, że kryje coś naprawdę wyjątkowego.
To miejsce, które kiedyś było jedną z najpiękniejszych rezydencji na całym Dolnym Śląsku. Historia Gości ma wiele setek lat. Przed II wojną światową mieszkali tutaj głównie Niemcy. Po wojnie wszystko się zmieniło. Pojawili się nowi mieszkańcy, zmienił się język, zmieniła się kultura, zmieniły się tradycje. Ale stare budynki nadal pamiętają dawną historię. Bardzo lubię odwiedzać takie miejsca. Tutaj naprawdę można poczuć historię. Kiedy spaceruję po takich miejscach, zawsze myślę o tym, jak bardzo zmieniła się Europa przez ostatnie 100 lat. Ale większość osób przyjeżdża tutaj z jednego powodu. I ja również. Największa atrakcja gości są ruiny pałacu. Właśnie tam teraz idziemy. Szczerze mówiąc, zdjęcia wyglądały bardzo imponująco. Ale zdjęcie i rzeczywistość to często dwie różne rzeczy. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak ten pałac wygląda na żywo. Chodzimy razem zobaczyć. I oto jest. Wow! Jeżeli mam być szczera, nie spodziewałam się czegoś takiego. Spójrzcie na jego rozmiar. To naprawdę ogromny budynek. Nawet teraz, kiedy zostały tylko ruiny, robi ogromne wrażenie. Patrzeć na te mury, trudno uwierzyć, że jesteśmy w małej miejscowości, gdzie mieszka około 1000 osób. Właśnie takie miejsca najbardziej mnie zaskakują w Polsce. Przyjeżdżasz do zwykłej wsi, a chwilę później znajdujesz miejsce z historią jak z filmu. Podejdźmy teraz bliżej. Im bliżej jestem pałacu, tym bardziej rozumiem, jak wielkie jest to miejsce. Spójrzcie na wysokość tych ścian, spójrzcie na ogromne okna, spójrzcie na architekturę. Nawet dzisiaj, po tylu latach, ten budynek robi ogromne wrażenie. Mam wrażenie, że zdjęcia w internecie nie pokazują jego prawdziwego rozmiaru. Na żywo wygląda jeszcze bardziej imponująco. I więcej, co jest najciekawsze, tutaj jest bardzo spokojnie. Nie ma tłumów turystów, nie ma kolejek, nie ma hałasu. Można spokojnie spacerować i oglądać każdy fragment tego miejsca. Kiedyś ten pałac należał do bardzo bogatych rodzin. Przez wiele lat majątek przechodził z rąk do rąk. Mieszkały tutaj ważne i wpływowe osoby. To miejsce było symbolem bogactwa i wysokiej pozycji społecznej. Przyjeżdżali tutaj goście, odbywały się spotkania, organizowano przyjęcia i bale, podejmowano ważne decyzje. Czasami trudno uwierzyć, jak bardzo może zmienić się jedno miejsce przez kilka lat. Kiedyś było tutaj pełno życia, dzisiaj słychać głównie wiatr i śpiew ptaków. Spróbujcie na chwilę uruchomić wyobraźnię. Wyobraźcie sobie ten pałac 200 albo 300 lat temu. Przed budynkiem zatrzymują się powozy, po parku spacerują elegancko ubrani goście, w środku świecą siatki świec. Słychać muzykę, ludzie rozmawiają, tańczą, świętują. Służba przygotowuje kolację. W wielkich salach odbywają się spotkania, a dzisiaj zostały tylko ściany. To niesamowite, jak bardzo czas potrafi zmienić różne miejsca. Wiele osób pewnie zadaje sobie pytanie, jak to możliwe, że taki piękny pałac dzisiaj jest ruiną? Niestety historia wielu pałaców na Dolnośląsku wygląda podobnie. Po II wojnie światowej część budynków została zniszczona. Niektóre przez wiele lat stały opuszczone. Brakowało pieniędzy na remont, brakowało opieki nad zabytkami. Z biegiem czasu budynki niszczały coraz bardziej. Dlatego dzisiaj możemy oglądać tylko część dawniej świętości tego miejsca.
Z jednej strony jest to smutne, ale z drugiej strony nawet ruiny potrafią opowiadać historię. Teraz chcę wam pokazać kilka ciekawych szczegółów. Spójrzcie na cegły, na stare mury, na luki, na okna, na pozostałości dekoracji. Każdy taki element przypomina o tym, jak piękny był kiedyś ten pałac. Mam wrażenie, że ludzie, którzy budowali takie miejsca, chcieli stworzyć coś wyjątkowego. Nie tylko praktyczny budynek, ale coś pięknego. Coś, co będzie zachwycać innych ludzi. I nawet dzisiaj można to zobaczyć. Więcej co? Właśnie za takie miejsca lubię podróżować. Nie dlatego, że są bardzo popularne, nie dlatego, że wszyscy o nich mówią, ale dlatego, że tutaj można poczuć historię. Można się zatrzymać, można pomyśleć, można uruchomić wyobraźnię. Można wyobrazić sobie ludzi, którzy żyli tutaj setki lat temu. Kiedy jestem w takich miejscach, często myślę o czasie. Ile pokoleń ludzi było tutaj przede mną, ile wyobrażeń widzieli te ściany, ile radosnych chwil, ile smutnych chwil. Czasami wydaje nam się, że wszystko będzie trwało wiecznie, ale takie miejsca przypominają nam, że czas zmieni wszystko. Nawet najbogatsze rodziny, nawet najpiękniejsze pałace, nawet najważniejszych ludzi, w końcu wszyscy stają się częścią historii. Wokół pałacu znajduje się stary park i właśnie takie miejsca bardzo lubię. Można tutaj na chwilę się zatrzymać, odpocząć od codziennego pośpiechu. Dzisiaj coraz trudniej znaleźć miejsca, gdzie jest tak spokojniej. Mam wrażenie, że park i pałac bardzo dobrze do siebie pasują. Z jednej strony widzimy stare ruiny, z drugiej strony naturę. Tutaj naprawdę wyjątkowy klimat. Bardzo dużo zieleni, bardzo pięknie. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Jak myślicie, czy takie pałace powinny być odbudowane? Czy może lepiej zostawić je jako historyczne ruiny? Wiem, że różni ludzie mają różne opinie. Jedni chcą pełnej odbudowy, inni uważają, że ruiny mają swój wyjątkowy klimat. Napiszcie koniecznie, co wy o tym myślicie. Bardzo chętnie przeczytam wasze komentarze. Szczerze mówiąc, dzisiaj spodziewałam się zobaczyć po prostu ciekawą wieś, ale znalazłam coś dużo bardziej interesującego. Odkryłam miejsce, o którym właśnie nigdy nie słyszałam. I właśnie za to lubię takie podróże. Nigdy nie wiadomo, co można znaleźć. Czasami najciekawsze miejsca są bardzo blisko. Trzeba tylko zjechać z głównej drogi i dać sobie szansę odkrywać coś nowego. Zanim wrócę do domu, chcę jeszcze chwilę pospacerować. Jeszcze raz spojrzeć na ten pałac. Jeszcze raz poczuć atmosferę tego miejsca.
i po prostu zapamiętać ten dzień. Mam wrażenie, że każde takie miejsce ma swój charakter i myślę, że gość zostanie w mojej pamięci na bardzo długo. Muszę przyznać, że gość bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Przyjechałam zobaczyć małą wieś, a odkryłam miejsce z niezwykłą historią. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicach Twardogóry, myślę, że warto tutaj zajrzeć. Jeżeli podobał się Wam ten film, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. I koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie ciekawe miejsca na Dolnym Śląsku powinno jeszcze zobaczyć. Dziękuję Wam za oglądanie i zobaczymy się w następnym filmie. Pa, pa!